Mark Kanga, Beyond Crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest 24 dzień grudnia 2024 roku. Imieniny obchodzą Tarsylia i Druzian. Za oknem 4 stopnie Celsjusza. Częściowe zachmurzenie. Blok BTC 876136. Cena KNG 1,94 USDT. I to jest Kwadrans z Kangą, wydanie 233. Moi drodzy, proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. I pamiętajcie, że jeszcze nie kliknęliście subskrybuj, to jest nam strasznie, strasznie przykro. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi policjant na basenie? Nie wiem. Do wody proszę. Bum, 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 bum. A skoro mowa o boom, to dlaczego taki boom mieliśmy na rynku Bitcoina, Ethereum, w ogóle wszędzie indziej? Wszędzie się coś dzieje, nie? Ja może najpierw, zanim porozmawiamy sobie i podyskutujemy, co tam z tym Fedem i z tymi wynikami, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to oczywiście standardowo przygotowane przez naszego nadwornego speca od mazaków i tych wszystkich rzeczy. Mamy tutaj taki prosty komentarz, już tutaj się przygotowuję, bo dużo wskazuje na to, że Bitcoin jednak osiągnął jakieś takie swoje lokalne dno, jeśli chodzi o tą korektę. Zwracam uwagę na to, że takie korekty mają miejsce zawsze. Przy każdym bullrunie mieliśmy takie i nawet dużo większe. Dzisiaj rozrysowuje on już 7. świecę spadkową, wskaźnik TD Sequential i dokonuje tego tuż nad strefą popytową, znajdującą się w zakresie 87-91 tysięcy dolarów. Wiele wskaźników jest, uległo temu lokalnemu takiemu negatywnemu przeszacowaniu. Przykładem jest na przykład MACD, którego histogram spadkowy osiąga rekordowe poziomy, a stochastyczne RSI, ten u dołu ekranu, który widzicie na tym wykresie, również zalicza dno. Odbicie zatem prawdopodobnie jest blisko, ale to oczywiście nie jest żadna finansowa porada, to tylko tutaj nasze pomysły. Jutro mamy pierwszy dzień świąt i jutro mamy chyba kolejny odcinek Kwadrans. Zgadza się. Także mamy odcinek specjalny, 25 grudnia. Zapraszamy, w którym opowiemy, na jakim etapie hossy jesteśmy i gdzie jest w tej chwili Bitcoin. Będzie sporo danych on-chain, bo to na nich w tej chwili się skupiamy. Zapraszamy wszystkich jutro, Kanga Trends. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, dzwoneczek, żeby wiedzieć na pewno, że ten odcinek już jest i można go oglądać tuż po tym, jak pewnie wstaniecie od stołu obiadowego, bo to przecież święta. Tak jest. Jeszcze a propos jutrzejszych nagrań i premier będziemy mówić. No to Łukasz, jaką masz intuicję? Co takiego się wydarzyło? Przecież to miał być rajd Świętego Mikołaja, a tam chyba zatarły się trochę płozy w tych... Mało śniegu. Właśnie, mało śniegu. Nie ma poślizgu. Tak, tutaj dużo zdziwienia było, bo jednak Fed obniżył w zeszłą środę stopy procentowe. Było tak, jak być powinno. Wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale nie mieliśmy wzrostów. Obniżka stóp procentowych, zresztą sam mówiłeś, kurczę, co to jest? Nie? Obniżka stóp procentowych, a nie poszliśmy do góry. Bardziej istotny był komunikat, który był wydany czy wypowiedziany zaraz po tym, jak ogłoszono obniżkę. Otóż powiedział pan Jerome Powell, powiedział, że będą jeszcze tylko 2 obniżki w przyszłym roku i to delikatne, czyli prawdopodobnie o 1/4
punktu procentowego, a to nie jest to, czego spodziewał się rynek. Rynek spodziewał się, że te obniżki będą szybsze i głębsze. I stąd takie niezadowolenie na rynku, ale czy tak jest, to oczywiście nikt nie wie, bo to są tylko spekulacje, ale to wyjaśnienie dosyć do mnie przemawia. No jednak rynek oczekiwał głębszych spadków przy tych danych, które mamy, przy tym ogłoszeniu, że udało się uniknąć recesji, bo to też było powiedziane, no takie delikatne obniżki. No tak, ale pamiętam jak w ubiegłym tygodniu na FedWatch sprawdzaliśmy, czego oczekuje rynek. Rynek spodziewał się właśnie 25 punktów bazowych. Tak. I to jest w ogóle, i to się wydarzyło. Szczerze mówiąc, ja znam to wyjaśnienie, że zapowiedź tego, że w przyszłym roku będziemy mieli 2 obniżki i to spowodowało, że nagle ludzie się wystraszyli i zaczęli wychodzić, nie tylko jak gdyby z krypto, ale generalnie Wall Street i wszystko zaczęło się tam sypać. Strasznie to dziwne, no bo to są ostatecznie pozytywne wiadomości. Będzie więcej kasy wpłynie na rynek, no mniejsze stopy procentowe i my mówimy o przyszłym roku. Wiesz, negatywne dyskonto. Ja bym powiedział, że trochę to jest tak, jak kupiłeś bitcoina za 1000, chciałeś go sprzedać za 10, sprzedałeś za 8. No to jesteś niezadowolony, nie? No tak, rozumiem. Tak. Podobnie tutaj. No, jednak ludzie oczekiwali czegoś więcej. Jest to jakiś komunikat. Pytanie oczywiście, czy tak będzie, bo jednak sporo się może zmienić. Pan Jerome Powell, zapytany wprost o to, czy ustąpi, powiedział, że nie ustąpi. Też powiedział, że w ogóle nie ma takiej opcji, żeby rezerwy federalne były zabezpieczane bitcoinem. Tak, no oczywiście powiedział, że to jest niemożliwe do zrealizowania, bo nie ma takiej możliwości prawnej. Ja tutaj zwracam uwagę, że prawo można zmienić. I to nie jest coś, co się nie wydarza. Może to nastąpić. Są już odpowiednie wnioski przygotowane, więc wydaje mi się, że to wcale nie jest takie odległe. A pan Jerome Powell oczywiście mówi to, co jest w tej chwili obowiązujące, no bo tak jest urzędnikiem. Tak? To jest tylko urzędnik. Ale znowuż, przecież ja od początku rozumiałem, że te rezerwy bitcoinowe to ma być zupełnie inny rodzaj rezerwy, że to nie ma być taka rezerwa federalna, ta klasyczna, która zabezpiecza walutę i tak dalej. To ma być po prostu, no właśnie, inna rezerwa i zrozumiałem, że do tego nie trzeba tworzyć jakiegoś specjalnego prawa, tak naprawdę. No, nie znam tutaj zawiłości tych wszystkich instytucji. Zwracam uwagę, że Fed nie jest, czy rezerwa federalna nie jest państwowa, to nie jest coś, co należy do rządu, to jest prywatna instytucja i no, rządzi się swoimi prawami. Nie wiem może inaczej powiem. Pamiętasz, rozmawialiśmy chyba z pół roku temu, może nawet trochę więcej, jak pojawiły się ETF-y, że dochodzi, albo może nawet to było przed tym, że dochodzi do pewnego rodzaju takiej bijatyki pod dywanem. Oto 2 światy finansowe biją się ze sobą. Z jednej strony mamy banki, które żyją z tego, że pożyczają pieniądze i kreują ten pieniądz, a z drugiej strony mamy fundusze inwestycyjne, które żyją z tego, że zarabiają. Jakoś tam koegzystowali z pewną dominacją banków, taką nawet wyraźną, a w tej chwili to, co się wydarzyło na krypto, spowodowało, to, że zaistniało krypto, spowodowało, że ta siła banków trochę upada, zmniejszyła się znacząco i zatwierdzenie ETF-ów w pewnym sensie było potwierdzeniem tego, że teraz te fundusze inwestycyjne zyskują trochę na znaczeniu. Rezerwa Federalna, właścicielami rezerwy są nie fundusze inwestycyjne, a banki. I banki mogą nie być zbyt szczęśliwe z tego powodu, że znowu będą musiały trochę stracić na władzy. Rozumiem, przyjmuję. Cały czas tylko chcę zaznaczyć, że od początku rozumiałem budowanie tego zabezpieczenia bitcoinowego w Stanach Zjednoczonych jako zupełnie oddzielną instytucję, taką, którą pan Powell by nie zarządzał, że to miało właśnie wychodzić spoza jego jurysdykcji. Ale jest to jedna z opcji, która może być zrealizowana. Wszystkie karty są na stole, wszystkie ruchy są możliwe jeszcze, nie? Tutaj nic nie wiemy, jak będzie. Ja czytałem kilka takich analiz, w których jest mowa, że nawet
wprost jest mówione, że nie będzie tej rezerwy, że nie uda się tego zrobić, a na pewno nie w ciągu powiedzmy 2-3 miesięcy od objęcia urzędu przez Trumpa. Także są głosy również w tą stronę, że to jest tylko taki news, nie? To jest sell the news. No, zobaczymy. Niektórzy spodziewają się bardzo dużych korekt w okolicach inauguracji Trumpa. Zobaczymy. Tutaj mam przygotowany taki wykresik, który znalazłem na X-ie. One są przesunięte. To znaczy ten biały wykresik tak naprawdę jakby jest pomiędzy białym a tym pomarańczowym jest 10 tygodni różnicy i teraz one są tak przesunięte, żeby było widać pewną korelację. Ten biały wykres pokazuje podaż pieniądza. Nie M1, ale M2. Wiemy, że to już jest nadal ciągle płynny pieniądz, tylko w postaci jakichś instrumentów, ale które są bardzo szybko zbywalne. No i teraz uwaga, okazuje się, że Bitcoin podążał z 10-tygodniowym opóźnieniem, kształtem swojej krzywej, kształtem swojej ceny do właśnie płynności na rynku. I słyszałem takie wyjaśnienie, że od 10 tygodni właśnie mamy gwałtowny spadek tej płynności. Tak jakoś się to odbywa. I to według mnie jest ciekawe wyjaśnienie a propos tego, że cena Bitcoina spada. Występuje bardzo silna korelacja. Zresztą, no właśnie, jakbyś tutaj to skrytykował. Ma to sens? Wiesz co, no, takie dywagacje są zawsze bardzo ciekawe. Najlepsze analizy robi się post factum, bo oczywiście. Wtedy już wiadomo. Nie wiem, ja cały czas patrzę na najbardziej, czy najsilniejszą siłę, można tak powiedzieć? Tak? Najsilniejszą siłę, jaka rządzi rynkiem Bitcoina. To jest po prostu podaż i popyt. Podaż mamy mocno ograniczoną, popyt cały czas mamy. Tutaj ciekawe rzeczy na ETF-ach się działy. Mieliśmy parę dni spadków, ale przecież Michael Saylor, guru Bitcoina, guru hodlingu, tak. On kupił olbrzymie ilości Bitcoina. Tutaj właśnie próbuję sobie otworzyć, mam. On kupił 5262 tak. Bitcoiny za 561 milionów przy średniej cenie zakupu 106 662 $. Przy średniej cenie zakupu z tego miesiąca, z tego co mi wiadomo. No tak, bo to jest to, co on teraz kupił. Tak. Czyli kupił na górce. Kupił na topie ceny. Średnia cena, znaczy on posiada w tej chwili prawie 500 000 bitcoinów, 444 000 i średnia cena zakupu, uśredniona tak cała, to jest 62 000. Więc jeszcze chłopiec do przodu. No. Chłopiec nieźle do przodu, no ale kupił na górce i nie bał się. No ale to widzisz, to ja z kolei czytałem jakieś tam głosy, że mówi się, że ten eksperyment tak długo nie będzie mógł trwać, no bo wartość właśnie tych akcji MicroStrategy, no to skąd ona się bierze? Ona już tak naprawdę jest uzależniona od tego, że tam w skarbcu są bitcoiny. Mhm. I fajnie to wygląda. Inwestorzy rzucają się na to, bo kupują obligacje albo akcje, które gdzieś tam w tej inżynierii finansowej mogą się konwertować później, ale tak naprawdę ci inwestorzy dostępu do tego bitcoina nigdy nie będą mieli. Tak. I tak jak mówiliśmy o tym, że wartość akcji MicroStrategy rosła szybciej niż cena bitcoina, tak teraz, kiedy nam ceny bitcoina spadły o 12%, tak MicroStrategy, ich wycena spadła o 15%. No, ale pamiętaj, że tam zawsze jest premia, nie? Czyli cały czas mamy ten zysk, czyli wycena MicroStrategy, czy wartość skarbca jest niższa niż aktualna. Wartość bieżąca skarbca jest wyższa niż to, co on kupił. Tutaj jest ta premia. Ludzie cały czas kupują akcje MicroStrategy. Tam nawet w tej chwili, chyba wczoraj, MicroStrategy ogłosiło takie 3 rzeczy. Ja teraz mówię to z pamięci. Między innymi chcą zwiększyć ilość
swoje zasoby finansowe prawie tam chyba 30-krotnie, więc możliwości działania całkiem nieźle. Jeżeli ktoś w tej chwili pamięta, jaka to była dokładna ilość, mówię teraz do tych, którzy nas oglądacie, dajcie znać w komentarzu, bo to było jakieś kosmiczne ilości. MicroStrategy przygotowuje się do naprawdę głębokich ruchów. I jeszcze jedna rzecz się zdarzyła z MicroStrategy. Bardzo, bardzo istotna. Otóż MicroStrategy jest teraz częścią Nasdaqu 100. Tak. I to jest wielka rzecz. Dlaczego to jest takie wielkie? Z bardzo prostego powodu. Wiele osób kupuje według klucza. Albo kupuje sam indeks Nasdaq 100, albo kupuje akcje, które należą do tego indeksu. No i w tym momencie, jak MicroStrategy jakby z klucza stało się częścią tego indeksu, no bo jest to jest 100 największych firm, to automatycznie jakby pojawiło się na świeczniku i stało się celem zakupowym dla bardzo, bardzo wielu osób. No, ekspozycja na Bitcoina staje się już coraz bardziej powszechna. Nie masz obawy, że Bitcoin nam się centralizuje? Oczywiście, no to jest ten temat, o którym rozmawialiśmy na No Comment. Na tak? No właśnie. Ta słynna reklamówka BlackRocka, gdzie BlackRock w taki dziwny sposób, gdy mówi o Bitcoinie i mówi o tym, że jest go, czy będzie go 21 milionów, dodał taką małą gwiazdeczkę na dole, jak do tej pory, ale może to się zmienić. Więc to wzbudziło czujność bardzo wielu. Jak widziałem, analitycy jednak skłaniają się ku temu, że to było tylko takie, no właśnie taka typowa prawnicza gwiazdeczka, takie zabezpieczenie się na wypadek Ale Łukasz, to nieważne, co mówią analitycy i prawnicy. Dobrze wiemy, nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, że BlackRock w momencie, kiedy zgromadzi tych bitcoinów bardzo, bardzo dużo, no to może zrobić po prostu forka i powstaną nowe bitcoiny. Tak, powstaną nowe bitcoiny. Pytanie, czy BlackRock da radę pokonać całą resztę społeczności, no bo to, że powstaną nowe, będziemy mieli dwa bitcoiny, tak, dwa rodzaje bitcoinów, tak. No i teraz pytanie, który wygra, nie? Który stanie się tym wiodącym, to nawet nie cena będzie grała rolę, tylko popularność. Nie? No, znaczy ostatecznie ja wierzę, że wygra zawsze ten prawdziwy, ten jedyny, bo nawet gdyby to było tak, że BlackRock robi tego forka i utrzymuje dla swoich klientów i dla siebie tego nowego bitcoina, a tego starego zrzuca, bo może coś takiego zrobić, no to tak naprawdę jakby go zrzucił, to on by wrócił w ręce ludu i postrzegałbym to jako coś bardzo pozytywnego. Natomiast takie zagrożenie jest i uważam, że należy traktować to zagrożenie jako realne. No i ja w sumie też się cieszę, jak tam widzę Michael Saylor przychodzi i mówi, kupił kolejnych ileś tam bitcoinów, ale tak sobie myślę, po pierwsze szczerze mówię, że nie rozumiem, skąd się bierze fenomen jego firmy. Nie wiem, dlaczego inwestorzy kupują akcje MicroStrategy, skoro, jak rozumiem, te bitcoiny są zabezpieczeniem, są rezerwą na wypadek, nie wiem, utraty płynności czy czegoś. Z bardzo prostego powodu. Efektywność inwestycji w MicroStrategy jest lepsza niż Bitcoina. No tak, ale skąd się bierze ta efektywność? No bo pamiętaj, że na początku nie wszystko było kupowane 1:1. On kupował z dźwignią, wymieniał też... No ale jeżeli jesteś posiadaczem akcji MicroStrategy, to co ci to daje? Z czego masz wypłacaną dywidendę? Nie wiem, czy jest wypłacana dywidenda w ogóle. Podejrzewam z tych ich działalności tej zwykłej, informatyczno-analitycznej. Nieistotna. Nikt w ogóle nie wie, o co chodzi. No właśnie, więc ja podejrzewam, że tam być może jest jakiś błysk geniuszu, którego ja nie rozumiem, tylko chcę publicznie powiedzieć, nie rozumiem. No, jest to swego rodzaju marketing, nie? To mówi się dużo o MicroStrategy, więc ludzie kupują. Jak kupują, to cena rośnie, a jak cena rośnie, to się mówi jeszcze więcej, nie? No i to trochę jeżeli trochę tak jest, to rozumiem, że chodzi o marketing, ale to kiedyś po prostu zostanie zweryfikowane przez rynek. Metaplanet, japońska firma, która idzie w ślady MicroStrategy, też zrobiła drobne zakupy świąteczne. $60 milionów wydali właśnie teraz na Bitcoina. Także wspominamy ze względów historycznych, kronikarskich o takich rzeczach trzeba mówić. Bardzo dużo pytań, bardzo dużo komentarzy, na które spróbujemy odpowiedzieć a propos Miki, a propos lokalsów, a propos KYC i wszystkich innych rzeczy, ale pomyślałem sobie, że mamy dzisiaj jednego gościa, mamy Monikę, moglibyśmy ją zaprosić, żeby nam powiedziała, co takiego dzieje się w fundacji, a my później wrócimy do dyskusji o tym, co właśnie dzieje się w świecie legislacyjnym, bo wszystkich nas to bardzo interesuje.
Halo Monika. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jak tam moi drodzy, prezenty kupione? Jeszcze mamy parę godzin, także tak. to spokojnie, wyrobimy się. Sklepy dzisiaj krócej czynne, pamiętajcie, i nasi słuchacze również. Mam nadzieję, że zostało wam jeszcze trochę kasy w portfelu, bo jest jedno dziecko, które ma ogromne marzenie. Czeka na prezent, który będzie mogła dostać tylko przy naszym wsparciu. A mowa o Alicji. Słuchajcie, Alicja, pokażę dokładnie, o kogo chodzi, share screen. I jest. Oto Alicja. Alicja jest wyjątkową dziewczynką. No wiem, może pomyślicie sobie, jasne, jak każde dziecko, ale naprawdę, uwierzcie mi, ma taką wadę genetyczną, jakiej nikt na świecie nie ma. Ma 7 lat, a przeszła już 10 operacji. Niestety mimo tego nie mówi, nie chodzi samodzielnie. Natomiast no, Alusia, jak każde dziecko, uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. Nie może sprawnie się przemieszczać z rodzicami, tym bardziej, że mieszkają oni w takim miejscu, że zwykły wózek inwalidzki sobie nie poradzi. Także potrzebuje ona specjalistycznego wózka, o takiego, zobaczcie, takiego wózka, który będzie dopasowany do jej sytuacji, czyli nie tylko do nierównego terenu, ale też do jej schorzeń, no bo ma skoliozę, ma dysplazję bioder i wiele innych przypadłości. No i pojawiłam się, żeby powiedzieć wam o tej zbiórce, powiedzieć wam, że wózek kosztuje prawie 20 000 złotych. Spokojnie, 3000 zł załatwione mamy już wstępnie z NFZ-u, ale potrzebujemy całą resztę. No i chciałam zaprosić was do tego, aby zrobić świąteczny prezent Alicji i dorzucić się do zbiórki po to, abyśmy przybliżyli ją do jej marzenia, jakim jest właśnie to, aby mogła sobie swobodnie z rodzicami spędzać czas, wychodzić na spacery, biegać, bo jej rodzice są aktywni fizycznie i poprosić, abyście otworzyli wasze serduszka właśnie na tę historię, na tę zbiórkę. No, jest szansa, żeby zrobić ostatni prezent i to naprawdę osobie, która potrzebuje, także super. Mówię teraz do tych wszystkich, którzy nas oglądacie. Kwota nieduża, warto trochę podzielić się tym, co sami mamy. Zachęcamy do tego, żebyście pomogli. Ja przypomnę, że nasza fundacja nie jest fundacją ekstremalnie medialną. Nie skupiamy się na tych osobach, które potrzebują milionów, które mają no, bardzo medialne historie. My wyszukujemy tych, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy, bo bez nas sobie nie dadzą rady. I pomogliśmy, Moniko, ilu osobom w tym roku pomogliśmy? Mieliśmy taki cel, żeby pomóc 12 dzieciom w 12 miesięcy i właśnie uruchomiliśmy 12 zbiórkę, to jest Alicja. Mam dużą nadzieję, że do końca roku uda się chociaż w 90% tę zbiórkę zrealizować. Natomiast jest to ambitne marzenie, bo tutaj akurat ten wózek jest kosztowny. Natomiast no, jest to ogromna potrzeba. Rodzina ma bardzo dużo wydatków, cały czas zbiera na rehabilitację, na leczenie Alicji i po prostu no, nie są w stanie w tym trudnym dla osób z niepełnosprawnością świecie funkcjonować komfortowo. A my jesteśmy właśnie po to, żeby poprawić po prostu ten komfort życia nie tylko dzieci, ale i rodzin, które robią wszystko, stają na głowie, żeby żyło im się dobrze. Tak, także słuchajcie, ostatnie minuty, ostatnie godziny tego roku są dobrym momentem, żeby trochę karmę swoją poprawić. Ja tam nie lubię tych takich tekstów, ale na pewno warto pomóc temu, kto potrzebuje, dać mu dobry początek nowego roku i nie tylko Monika będzie się cieszyła i nasza fundacja, ale na pewno przede wszystkim podopieczni, prawda? Tak jest. Monika, bardzo dziękujemy Tobie. Cel jest taki, jak powiedzieliśmy, chcemy zamknąć tę zbiórkę do końca tego roku. Zróbmy wszystko, żeby się to udało, a jednocześnie myślę sobie, że mam jeszcze drugi cel.
mniej ważny, ale ciągle ważny, 30 000 subskrypcji. Mamy 28 200. Tak. Jest to możliwe, słuchajcie, tym bardziej, że właśnie jutro, spoglądam w tej chwili jeszcze na Kamila, mówię o wywiadzie. Jutro w godzinach popołudniowych poszukajcie nowego wywiadu z cyklu Kanga Talks. Gość nietrywialny. Może podtrzymamy was jeszcze w niepewności, kto to jest, ale rozmawiamy naprawdę z specjalistą pierwszej klasy o największych aferach finansowych lat 90. i nie tylko. Trochę rzeczy ujawniamy. Myślę, że pojawiło się też trochę faktów, które wcześniej publicznie nie były powiedziane, także zapraszamy do oglądania. No ja tylko słyszałem od edytorów, czy osób, które składają, że wywiad faktycznie bardzo ciekawy, nie mogę się doczekać. Jutro będzie dobry moment na to, żeby po szaleństwie jedzeniowym chwilkę odsapnąć i obejrzeć sobie ciekawy wywiad. O której godzinie? 15. Prawdopodobnie około 15, ale i tak warto. Subskrybuj, dzwoneczek. To na pewno pomoże nam nie tylko zwiększyć nasze zasięgi, nie tylko osiągnąć 30 000, ale pomoże przede wszystkim wam w tym, żeby zobaczyć ciekawe rzeczy, które pojawiają się u nas na kanale. Tak jest. Tutaj widzę ciekawy komentarz, dzwonek w dłoń, Sławko, i ogłaszamy listing. Listing zaraz ogłosimy, ale wróćmy do rozmowy o Mice. Tak, Mika jest ważna. No właśnie, Mika chce być ważna, o tak powinniśmy powiedzieć. No ale chyba też jest ważna. Najpierw wyjaśnijmy, co się takiego wydarzyło, jakie są konsekwencje tego, że nie przegłosowano w polskim parlamencie polskiej ustawy o kryptowalutach w 3 państwach europejskich, bo jeszcze towarzyszy nam Portugalia i Belgia. Cała reszta się wyrobiła. No tam te ustawy mają różną objętość, ale nasz ustawodawca miał wielki apetyt, jak ta ustawa, czy te wytyczne z Unii Europejskiej przechodziły przez kolejne urzędy, każdy urzędnik chciał być ważny i dodał coś od siebie, ta ustawa urosła, ja nie wiem, czy jest... Tam wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, mianowicie trochę bokiem chciano wprowadzić lex cinkciarz, tak byśmy powiedzieli, właśnie w ustawie o kryptowalutach. Bardzo dziwne, no nie? Ale chodzi o to, że normalne kantory walutowe, internetowe są nieregulowane, nie podlegają pod żaden nadzór. No i teraz po aferze i walce cinkciarz KNF, bardzo ciekawej zresztą, no właśnie próbowano jakby wprowadzić przepisy, które mogłyby w końcu jak gdyby zamknąć ten temat i sprawić, że KNF nadzorowałby kantory internetowe. KNF, a nie NBP, no bo przecież kantory dewizowe takie zwykłe są nadzorowane przez NBP. No właśnie. Tak, a tutaj KNF i tam no, generalnie chodzi o inne rzeczy, temat jest zdecydowanie szerszy, no ale faktycznie... Jak to jest, słuchaj, w KNF-ie ciągle mówią, mamy za mało ludzi, za mało ludzi, ale cały czas chcą powiększać swoje kompetencje. To jest po prostu jakaś choroba, ja nie? Nie wiem, czy oni właśnie chcą, czy to nie robi im prezentu minister finansów, że to on im wrzuca do gniazda. Pewnie kto jest bardziej asertywny, ten sobie lepiej radzi. No, NBP oczywiście no, nie podejmuje się tego tematu. Zresztą wiemy o tym, że jak nasze kantory dewizowe, te, które z nami współpracują, mają kontrolę właśnie NBP-u, no to NBP zawsze mówi, nie interesują nas sprawy kryptowalutowe i nie interesuje nas to, czy prowadzicie internetowy kantor walutowy. To też wiemy, oni tutaj od tego umywają ręce. No tak czy inaczej, ustawa nie została przegłosowana, nie będzie przyjęta na pewno do końca tego roku, to już wiemy. I czy to oznacza, że Mika w Polsce nie będzie obowiązywać? No niestety i tak i nie, bo mamy wytyczne i te wytyczne... Właśnie Mika będzie obowiązywać w bezpośredniej formie. Dokładnie. Tak, czyli jest rozporządzenie europejskie, które dopóki nie będzie tej polskiej ustawy, no to zaczyna obowiązywać w tej treści, która jest tam zapisana. Zwracamy uwagę na 2 rzeczy. Po pierwsze, polska ustawa o kryptowalutach jest o wiele bardziej rygorystyczna niż Mika oczekiwała. Póki co to nie wchodzi. I sama Mika mówiła, że maksymalny okres przejściowy to jest 1,5 roku. 18 miesięcy. Polska ustawa miała skrócić to do 6 miesięcy, ale no nie wchodzi. I teraz dojdzie do czegoś takiego, że Mika zaczyna obowiązywać od 30 dnia grudnia, a to oznacza, że polscy przedsiębiorcy krypto dostaną już te 18 miesięcy i nie wolno im tego zabrać. Taka jest opinia zdecydowanej większości prawników. Oczywiście spodziewamy się, że jednak ustawa zostanie przepchnięta gdzieś tam w lutym albo w marcu. I chociaż
jest jeden kandydat na prezydenta, który jest mocno prokryptowalutowy i spodziewam się, że on na przykład może blokować dość mocno. No, oczywiście pytanie, jakie ma możliwości, ale może próbować tam przekonać z mównicy sejmowej, żeby tę ustawę jeszcze przemyślano. Ale tak czy inaczej, nawet jeżeli w marcu albo w czerwcu ta ustawa przejdzie, spodziewamy się tego, że ustawodawca będzie próbował skrócić okres przejściowy, natomiast bezskutecznie będzie to nielegalne. No, o tym, co jest legalne, a co jest nielegalne, to możemy dyskutować, tak. Natomiast na pewno w sposób bezpośredni nie powinien móc tego okresu skrócić, bo nie można odbierać praw na danych. Dokładnie. Co do prezydentów i kandydatów, myślę, że jeszcze zrobimy sobie jakiś materiał na temat tego, jak krypto pro albo antykrypto są poszczególni kandydaci. Kurczę, idealnie by było, jakbyśmy udało się zrobić z każdym wywiad, nie? No. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś dojścia do sztabów prewyborczych, bo prekampania przecież trwa, tak, to dajcie nam znać, chętnie przeprowadzimy te wywiady, skupiając się tylko i wyłącznie na tematach krypto, nie wchodząc w głębsze inne tematy, bo o tym jest przecież nasz kanał. Krypto nas interesuje przede wszystkim. Jestem ciekaw, jak ci kandydaci będą się wypowiadali. No dobra, tutaj więcej pytań o Micę było, Sławku. Tak. No właśnie powiedzmy coś więcej. Czy to oznacza, że skoro nie ma polskiej ustawy o krypto, że Mika nie obowiązuje? Nie obowiązuje, tylko obowiązuje właśnie w swojej podstawowej formie i to również oznacza, że od 30 dnia grudnia wchodzi inne rozporządzenie, które się nazywa TFR i one nakłada i parę jeszcze innych przepisów nakłada na nas obowiązki. Obowiązki związane z KYC. Tutaj widzę, jest dużo negatywnych komentarzy. Ktoś nawet napisał, że mieliśmy być tacy wolnościowi, a nie jesteśmy. No i ja bym powiedział tak, zachęcam do tego, żeby czytać na forach. Nawet wydaje mi się, że pewna dyskusja odbyła się tutaj już w ramach tych komentarzy, które pojawiają się pod tym nagraniem. Czy chciałbyś to jeszcze jakoś No ja może powiem tak, zwracam uwagę na to, że te regulacje mikowskie dotyczą tylko użytkowników, tych, którzy są z Unii Europejskiej i działają z Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktoś nie posiada rezydencji polskiej albo używa Kangi i jest na przykład, nie wiem, z Bangladeszu, to jego Mika nie obowiązuje, bo nie jest obywatelem Unii Europejskiej, więc my musimy tutaj zgodnie z literą prawa rozpoznawać, czy ktoś loguje się z Unii Europejskiej, czy nie. To typuje nam tego kogoś do dokonania KYC, no ale jeżeli okaże się, że ta osoba nie jest rezydentem Unii Europejskiej, to pozostaje w tej części nieskycowanej, tej nieobjętej regulacjami Mika. No, my wszyscy, którzy mieszkamy w Unii Europejskiej, podlegamy pod prawo europejskie. Tak głosowaliśmy, takich ludzi wybraliśmy i tak ci ludzie dla nas rządzą, takie tworzą prawo. Pamiętajmy o tym przy następnych głosowaniach. No, nie mamy tutaj wyboru, jako ta część polska, która chce działać, czy europejska. Chce działać w Unii Europejskiej, musimy zaakceptować to, co narzuca na nas regulator. Niemniej ja tu zwracam tylko uwagę, że KYC nie jest jakąś straszną procedurą. Tutaj nie mówimy o tym, że od razu jesteśmy podłączeni rurą do Urzędu Skarbowego albo do jakichś tego typu instytucji. Nic takiego się nie dzieje, to jest tylko i wyłącznie spełnienie tych AML-owych wymogów dotyczących tego, żeby identyfikować osoby. Swoją drogą powiem, że te procedury, które mamy wprowadzone, pomogły na pewno dziesiątkom, jeśli nie setkom naszych użytkowników w tych sytuacjach krytycznych, gdzie były jakieś problemy już takie natury bardzo poważne, gdy dochodziło do jakiegoś rodzaju wyłudzeń, przejęć kont, czy takich działań już stricte nielegalnych. Więc nie uważam, żeby to było aż tak bardzo złe, ale podtrzymujemy, gdybyśmy mieli wybór, bardzo chętnie byśmy nie robili tego KYC, bo uważamy, że to tak do końca nie działa tak, jakby chciał tego ustawodawca. Nie? No tak, ale wydaje mi się, że powiedziałeś bardzo, bardzo dużo. To ktoś nawet napisał, że czuje się w 1/10% tak, z Bangladeszu.
I to może być jakaś intuicja. Dobra, i teraz chciałem, a propos wymiany gotówkowej, no to jeżeli traficie do naszych kantorów, to faktycznie możecie tam zrobić transakcję od początku, od 30 grudnia, tylko wtedy, kiedy macie zweryfikowany portfel kangowy. Natomiast lokalsi działają tak, jak działali dotychczas. Tutaj się nic nie zmienia. No i właśnie, jeszcze jest ten wątek związany z USDT. Tutaj również sytuacja jest niejasna i ona jest naprawdę wybitnie niejasna do tego stopnia, że na przykład Kraken, nasz dużo starszy brat, nie delistuje USDT. Tak samo jak my stwierdziliśmy przecież, że tak długo, jak długo nie ma wprost powiedziane, że USDT nie powinno być listowane tak długo, my tego nie zrobimy. Do tej pory nie dostaliśmy nigdzie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystkie urzędy, których się pytaliśmy, unikały odpowiedzi, powiedziały, nie mamy jeszcze wiedzy, nie możemy udzielić odpowiedzi, w związku z czym stwierdziliśmy, no to skoro urzędnicy nie wiedzą, no to dlaczego mamy wychodzić przed szereg i robić coś, czego nie musimy, tak? I z tego powodu uważamy, że USDT jeszcze tak długo, jak długo będzie mogło być, tak będzie. Jeżeli coś się zmieni, na pewno będziemy informowali z dużym wyprzedzeniem, tak żeby można było działać. Natomiast to może to jest dobry moment, tylko powiem, że właśnie, to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć, że rozwijamy alternatywne rynki. USDC stara się o... USDC wiemy, że będzie mogło działać. Tak, bycie compliant zgodnie z standardem MiCA i dlatego otwieramy kolejny ciekawy rynek, to znaczy Solana do USDC. Już ten rynek będzie uruchomiony dzisiaj o 10 czasu UTC i zachęcamy do tego, jeżeli czujecie jakiś niepokój, proszę bardzo, handlujcie przy pomocy USDC. Ja powiem, w moim odczuciu stablecoiny USDT, USDC, Omega USD to są równorzędne coiny, nie ma dużej różnicy między nimi, więc jeżeli ktoś obawia się czegoś, proszę bardzo, macie rynek USDC. Tak jest. No i dobra. Jeżeli chodzi o MiCA, wydaje mi się, że wszystko omówiliśmy. Będą nagrania. Zamierzamy z Łukaszem jeszcze pewnie w tym roku przygotować jakieś nagranie, które będzie to wszystko podsumowywało, ale uwaga, nie poddajemy się. Tutaj Grzegorz pyta o Omega Stablecoin. Pozostaje. Omega USDT, Omega złotówka, Omega euro, to te wszystkie pozostają. No i dobra, mamy jeszcze parę newsów a propos Kangi, ale możemy pogadać o tym, co się dzieje jeszcze na rynku. Coś się dzieje takiego ciekawego, Łukasz? Ja tylko tu powiem, bo tu Roland McLovin bardzo słusznie pisał, że nasza umiłowana siostra zdelistowała Bitcoin. No ja powiem, to tak jest, jak biznes prowadzi prawnik. Czasami staje się świętszy od papieża. No. I szanujemy to. Szanujemy to, uważam, że każdy robi, co uważa. Dobra, wiesz co, patrzyłem ostatnio na to, jak wyglądały wypływy i wpływy do ETF-ów. Ty lubisz o tej statystyce mówić. Tak. Zaskoczyło mnie to, że przez 3 ostatnie dni mieliśmy gigantyczne, największe wypływy, jeżeli chodzi o ETF bitcoinowy. 3 dni temu dokładnie było taki duży wypływ, ale jeżeli chodzi o Ethereum, to wczoraj mieliśmy wpływ. Tak, ja tutaj właśnie chcę wam pokazać tą tabelkę. Ten wypływ faktycznie był największy w historii. 670, prawie 2 miliony dolarów poszło nam, wyszło z ETF-ów. Ja tylko pokażę jedną rzecz, bo to jest, słuchajcie, istotne. Musimy pamiętać o skali. Nie? Skala jest szalenie istotna. Tu mam taki dobry przykład na to, o jakiej skali my mówimy. Tutaj taki tweet pojawił się. Ten tweet Noah Kaufman pokazał, jak wyglądała, nazwijmy to, adopcja ETF-ów. Zobaczcie, złoto to jest ta ciemna linia tutaj. Może powiększę, tak żeby, czy się powiększyło? Powiększyło się chyba, co? Tak. Ta ciemna linia to jest, jak rosły środki zarządzane przez ETF złotowy, a ta pomarańczowa to jest to, co się stało z Bitcoinem.
na pewno możemy mówić o sukcesie, a teraz same wyniki, które mamy, no tutaj one również w mojej ocenie nie są złe. Zresztą ocencie to sami. Faktycznie mieliśmy 3 dni pod rząd wypływy, z tym 19 grudnia takie dosyć rekordowe i nawet, uwaga, tutaj pojawił nam się wypływ z BlackRocka. Bardzo rzadko on się pojawia, zobaczcie, cały czas czarno tutaj, nic się nie dzieje. 5 listopada i 6 listopada mieliśmy delikatne wypływy i cały czas tutaj prawie tylko na czarno, czyli rośnie. No, 37 miliardów dolarów jest na ETF-ie BlackRocka. Wczoraj, mimo globalnego wypływu, to mieliśmy już wpływy. No, pomyślcie sami, czy to jest coś strasznego. No a drugi ETF, nas interesujący, czyli eterowy, to jest to, o czym Sławek właśnie powiedziałeś. No mieliśmy bardzo długo spore wpływy, po kilkaset milionów dolarów. To były niespotykane wpływy jak na fundusz ETH. Przedwczoraj, czyli 20 i 19 grudnia mieliśmy delikatne wypływy, 60 i 75 milionów, ale można powiedzieć, że one zostały przykryte przez wczorajszy wpływ, 130 milionów. No, cena ETH wygląda bardzo zachęcająco, w okolicach 3300, tak, 3300 dolarów. Niektórzy mówią, że to jest po prostu jak za darmo. Tak. No, a za darmo, jak mówi klasyk, dobra to cena. Uczciwa cena. Tak. Pojawiły się też nowa kategoria ETF-ów i jakoś tego tak nie świętujemy. W ubiegłym tygodniu 2 fundusze wypuściły ETF-y mieszane. Bitcoin i Ethereum. Tak. Także no, gdybyśmy o tym powiedzieli rok temu, to byśmy tutaj odpalali wielką butelkę szampana, a teraz, zobacz Łukasz, nie minął rok od odpalenia ETF-u bitcoinowego, a my po drodze mamy eterowe, mamy ETF-y oparte o opcje, tak? One się pojawiły jakoś, za dużo o tym nie mówimy, bo to tak jest mocno, inżynieria finansowa. No właśnie, inżynieria finansowa, tak czujemy niepokój, jak o tym myślimy, no ale ten ETF mieszany, no to jest coś ciekawego. To trzeba przyznać, mocno się rozwija ta przestrzeń. No, na pewno to, jakiego przyspieszenia dostaliśmy w dziedzinie krypto, to jeszcze 5 lat temu byśmy w ogóle nie wierzyli w coś takiego. No choćby to, że mamy kraje, które kupują i mają już strategiczne rezerwy. Mówię tu na przykład o Salwadorze. Salwador, który zrobił taki szacher-macher, że po prostu nie potrafię... Klasyczne. Tak, tylko tam doszło do... Nie wiem, czy wiesz, oni dostali... Oni zgłosili się po pożyczkę do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jednym z warunków było to, żeby oni dostali tą pożyczkę, tam kilka bilionów dolarów. Kilka miliardów dolarów, tak? Po polsku powiem. Kilka miliardów dolarów dostaną pożyczki, ale jednym z wymogów było to, że mają znieść obowiązek akceptacji płatności bitcoina, bo oni taki obowiązek mieli. Tak. I oni znieśli, powiedzieli, okej, dobra, jest dobrowolny. I tylko tyle. Dalej akceptujemy, tylko że dobrowolnie. Jeżeli ktoś chce, to może obsługiwać płatności bitcoina, jeżeli nie chce, to nie musi. I kupili nie jednego bitcoina, jak zwykle codziennie, tylko 11. To mi się podoba tutaj, cwaniaki. Tak, cwaniaki naprawdę działają całkiem prężnie. No jeżeli jeszcze popatrzymy na to, że oni odkryli tam chyba największe złoża złota na świecie, albo jedne z największych, no to już w ogóle można powiedzieć, że udało im się całkiem dobrze. No i te bitcoiny, które teraz kupują, tak jak Michael Saylor tutaj prorokuje, do 2030 chyba roku albo 35 $30 milionów za bitcoina. No to też jest uczciwa cena. Też uczciwa cena. Tak. No. Wszystko się zgadza. Dobra. Łukasz, zanim ogłosimy, gdzie token KNG będzie listowany 7 dnia stycznia, no to mamy jeszcze jeden komunikat, bo oto piekło zamarzło.
bo pojawiliśmy się w pewnym agregatorze, w którym nie mogliśmy się pojawić właściwie od czasów Bolesława Chrobrego. Tak, czyń honory w takim razie i powiedz, na co również liczymy. Tak, no można powiedzieć, że faktycznie piekło zamarzło, no bo oto Kanga jako giełda pojawiła się i słuchajcie, to jest... Nie uwierzyłbym, że to aż takie trudne było, ale było bardzo trudne. Pojawiliśmy się na CoinMarketCap. I teraz uwaga, tutaj wielki apel do was wszystkich, ponieważ jesteśmy w ratingu w tej chwili chyba na 200 pozycji. Rating jest układany według nieznanych kryteriów. My dowiedzieliśmy się, że jednym z tych elementów, który wpływa na to, na którym miejscu jesteśmy, to jest to, jak często strona ze szczegółami danej giełdy jest odwiedzana. W związku z czym macie w tej chwili świąteczne zadanie. Wchodźcie na stronę na CoinMarketCap i wyszukujcie Kanga Exchange i wchodźcie na opis naszej giełdy, wejdźcie tam w szczegóły, pozostańcie chwilkę, nie zamykajcie od razu zakładki, chyba trzeba 15 sekund zostać, żeby to się liczyło, więc róbcie dobrą robotę, to was nic nie kosztuje, a dla Kangi może znaczyć bardzo dużo. My świętujemy, dziękujemy tym wszystkim, którzy przyłożyli się do tego. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że już wkrótce pierwsza 50 uda nam się osiągnąć, bo zgodnie z naszymi informacjami powinniśmy na pewno znajdować się w pierwszej 50 i to bez większego problemu. Czekamy w takim razie na waszą pomoc. Zobaczymy, jak szybko polecimy do góry. To the moon. Tak. I don't think so napisał, że słychać było strzały. Tak. Dobrze. No, strzały to znaczy fajerwerków. Tak. Mam nadzieję. Właśnie nie wiem, czy nawiązuje do jakiegoś innego wydarzenia, ale tak, było słuchać te strzały. Też jesteśmy bardzo mocno tym tematem podekscytowani, no bo przecież było to wypominane nam niejednokrotnie. Jesteśmy na CoinGecko, na CoinMarketCap i uwaga, chcemy być w pierwszej 50. Także no, widzę, że AJ już napisał, że robi się. Także tutaj wszyscy zaczynają działać. No i dobra, Łukasz, co takiego jeszcze byś przed tymi świętami ciekawego chciał powiedzieć do milionów telewidzów? No, ja powiem tak, znowu oglądałem kolejną reklamówkę BlackRocka i słuchajcie, no BlackRock mówi 1-2% portfolio każdego inwestora szanującego się powinno być w Bitcoinie. To jest to, no oni mówią w krypto, powinno... Przepraszam bardzo. Powinno być w Bitcoinie 2%. Uważam, że to nie jest jakaś wielka kwota. Ja myślę, że wśród naszych słuchaczy to nie 2%, a pewnie bliżej 10-20, a może nawet tak jak u niektórych u nas w firmie blisko 100. Tak. Ja wiem, że jest taka idea, która mówi, że nie powinno się wszystkich jajek do jednego koszyka wkładać, ale z drugiej strony można powiedzieć, ok, jeżeli wiemy, jak to wszystko działa, to może i wiemy, który koszyk wygra, to może warto. Także BlackRock reklamuje Bitcoin 2% portfolio. Dajcie znać, jakie wy macie procenty. Ile procent macie w Bitcoinie albo ile macie w krypto. Jestem bardzo ciekaw takiej statystyki wśród naszych oglądaczy. No bo to jedno to jest to, gdy jesteś takim zwykłym inwestorem, który nawet do końca nie rozumie, czym krypto jest, a czym innym ktoś, kto dokładnie wie, o co chodzi. To wydaje mi się, że tutaj ten odsetek powinien być znacznie... Ja się spodziewam, że raczej ci, którzy nas tutaj w tej chwili oglądają, no to raczej torby załadowane mają bardziej w krypto. Niekoniecznie w Bitcoina oczywiście, w alty, w memcoiny i tak dalej. No i pewnie część tych toreb załadowanych jest złotem, ale raczej nie spodziewam się, żeby dominująca frakcja inwestowała na przykład w spółki, nie wiem, Skarbu Państwa. No. Tak, tego się nie spodziewam. No tak, to jest to bardzo dobre założenie. Tak. No dobrze. Zanim będziemy składać życzenia, no to faktycznie chcemy jeszcze ogłosić jedno wydarzenie, o którym też trąbiliśmy
przez właściwie cały rok, no bo przecież jak się spotkaliśmy na początku tego roku i mówiliśmy o planie KNG 2.0, nie wszystko się udało zrobić, uczciwie o tym mówimy, musimy trochę rzeczy przerzucić na kolejny rok, ale jedną z obietnic było to, że się pojawimy na innej scentralizowanej giełdzie i to się wydarzy 7 dzień stycznia, a giełda będzie nazywała się Bitmart, tak, już tutaj widać, pojawiła się w tej chwili właśnie, chciałem powiedzieć plandeka, ogłoszenie się pojawiła, tak, plansza, tak. Jesteśmy od 7 stycznia na Bitmarcie, mamy nadzieję, że uda nam się zrobić trochę jeszcze tutaj bałaganu i fermentu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także zapraszamy, nie wiem do czego, ale zapraszamy. Tak, no pokazujemy, że staramy się z całych sił i robimy to, co uważamy za istotne. Obiecywaliśmy pojawienie się na tej giełdzie i jesteśmy. Wiem, że jest kilka rzeczy jeszcze, które pozostały nam do zrobienia, ale to może zostawmy sobie na początek przyszłego roku. Powiemy bardziej dokładne daty, kiedy co się pojawi. Ja mogę tylko powiedzieć, że to dla nas jest donośne wydarzenie. Token KNG będzie notowany na giełdzie, która jest dosyć mocno obecna w Azji. Nam na tym zależało. Spodziewamy się jakiegoś zamieszania. Nasze komórki z Azji działają prężnie. Będziemy mieli ciekawe wydarzenie. Może nawet nagramy jakiegoś live'a. No, zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej zachęcamy do tego, żeby oczywiście odsłuchiwać przed 7 dniem stycznia inne kwadranse z Kangą, bo tam pewnie pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Tak, bo w Sylwestra też będzie. No, oczywiście. Nadajemy bez przerwy. 223 tygodnie. Nie było ani jednego tygodnia, żeby kwadrans z Kangą się nie odbył. Były takie momenty, że spotykaliśmy się nawet, nie wiem, pamiętam Święto Konstytucji. Na przykład nagrywaliśmy i każdy później... Nawet jak byliśmy w takich polowych warunkach, nie? Tak. Bo zdarzało się, że byliśmy gdzieś na jakichś konferencjach, to i tak mieliśmy, ale zespół prowadzący kwadrans powiększa się, także cieszymy się, że działamy dobrze. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich naśladowców. Formuła się sprawdziła, Coinbiro, brawo. Natomiast ja sobie chciałem taką śliwą jedną uwagę powiedzieć, bo ostatnio śledziłem trochę to, co się dzieje w Niemczech, bo tam my tego nie widzimy, ale tam się dzieje rewolucja. I to mówię zupełnie tak na poważnie. Popłoch, panika, to są dobre sformułowania. Wiemy, co się wydarzyło w Magdeburgu. Tragedia wielka. Ja faktycznie zaczynam... To jest dla mnie nieoczekiwane, że zaczynam doceniać to, że w Polsce jest bezpiecznie. Że byłem na jarmarku bożonarodzeniowym w Gdańsku i ja tam żadnych barykad takich wielkich nie widziałem. No jest teren odgrodzony, ale no to jest raczej odgrodzenie, a nie tutaj ustawianie murów. Można spokojnie iść. Nikt nawet nie myśli o tym, że coś takiego może się zdarzyć. Żadnych pochodów ludzi innego wyznania nie ma. Nie ma żadnych nawoływań muezinów do tego, żeby rozpocząć modlitwy. Nie mam nic przeciwko temu. Uważam, że każdy ma prawo wyznawać taką religię, jaką chce. To, czemu się sprzeciwiam, to oczywiście narzucanie się innym i jakby jakiegoś takie naruszanie takiego miru. No to jest bożonarodzeniowy jarmark, a nie jakieś święto muzułmańskie. Tutaj wielka rzecz. Nie wiem, czy słyszałeś to, bo to znowu w Polsce mało się przybija. Wjechał ten, o dziwo, imigrant, jak się okazało. Tak. Celowo, podkreślam celowo, to nie jest wypadek samochodowy, jak sugerują niektórzy posłowie i męskiej i żeńskiej płci, pisząc, że to jest tak samo jak w Polsce wsiadł ktoś do samochodu i po pijaku pojechał i miał wypadek. Nie, to nie jest to samo, bo tam to było celowe, zamierzone, zaplanowane działanie. Mamy imigranta z Arabii Saudyjskiej i aktywnego bardzo działacza. I wiesz, co jest podkreślane w mediach niemieckich? To na początku potem trochę przycichło, bo on
bardzo aktywny jest w mediach społecznościowych, bardzo. Popiera oczywiście wszystkie proimigranckie, takie, może nie proimigranckie, ale te takie no, niedobre dla Niemiec działania, ale poparł raz poparł AfD. Czyli to jest ta partia taka skrajna, niektórzy mówią skrajna, niektórzy mówią, że po prostu bardziej taka narodowa, alternatywa dla Niemiec, AfD. Poparł ją w tym, jak oni mówili, że powinni być wstrzymani imigranci. Poparł ją, że powinna być większa kontrola na granicy. No dlaczego? No, umotywował to tym, że nie chce mieć konkurencji. Mówię zupełnie poważnie i mimo, że był bardzo taki otwarty, działał bardzo mocno w tych wszystkich lewicowych kręgach, działał bardzo mocno promuzułmańsko, to podkreśla się tylko i wyłącznie ten jeden element. No, wybory w lutym w Niemczech możemy być bardzo zdziwieni i ja słyszałem od kilku osób z Niemiec opinię, że idzie coś nowego. Spodziewali się, oni mówili o tym, że spodziewają się, że faktycznie te partie antysystemowe, tak nazwijmy je, zdobędą bardzo dużą ilość głosów. Nastroje w społeczeństwie są bardzo skrajne, mimo takiego kordonu izolacyjnego, gdzie nie dopuszcza się AfD w ogóle do głosu w mediach, nie dopuszcza się do debaty, izoluje się tą partię, to ona zyskuje bardzo mocno. To jest trochę niebezpieczne, ale zyskuje. Ale ci moi znajomi mówią, będzie koalicja wszyscy przeciwko AfD. Wszyscy, czyli Zieloni, CDU, SPD, ci niby chrześcijanie z ultralewakami, zielonymi i tak dalej, oni wszyscy się zjednoczą, byle tylko zachować stołki. Trochę mi to przypomina to, co się dzieje poniekąd w Polsce. Mamy, Polska trendsetterem narodów, to ktoś tam promował kiedyś takie stwierdzenie. Łukasz, ostrożnie, że unikamy polityki, ale oczywiście komentarz... Dobra, bo też miałem swój komentarz. Żeby gdzieś było bezpiecznie, wystarczy nie dawać socjalu za niepracowanie. I według mnie to rozwiązuje wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem. Tak, słyszałem, nie do końca weryfikowałem, ale słyszałem to od ludzi z Teneryfy, z wysp, to są wyspy kanaryjskie. Tam mieli przez chwilę problem z imigrantami i w którymś momencie znieśli jakieś zasiłki. I zniknął problem. Niestety zostali zmuszeni do tego, żeby przywrócić te zasiłki, ale likwidacja tych zasiłków spowodowała, że zniknął problem z nielegalnymi imigrantami całkiem nieźle. Okej, to kończymy wątek polityczny. Pozostaje nam ogłoszenie wyników konkursu. Przypomnijmy, na czym konkurs polega. Tak, mamy nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy potrafią dobrze analizować kurs Bitcoina, umieją czytać te wszystkie punkty wsparcia, oporu, rysować falę Elliota i rozpoznawać jakieś tam fraktale. Zachęcamy was do tego, stańcie w szranki. Największy w Polsce. To jest największy w Polsce, a może nawet na świecie konkurs nieustający konkurs dla analityków kursów Bitcoina. To nie muszą być ci, co robią analizę techniczną. To może być dowolny sposób. To może być nawet analiza, uwaga, muzyczna. Ci, co wiedzą, o czym mówię. Jeżeli potraficie przewidzieć kurs Bitcoina, który będzie za tydzień, we wtorek o godzinie 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kanze, to zachęcamy, umieśćcie w tej chwili komentarz, #kwadrans z Kangą 234 i podajcie cenę w dolarach, jaką uważacie, że Bitcoin będzie miał. Ta osoba, która będzie najbliżej, będzie najdokładniejsza, najlepsza, okaże się najlepszym analizatorem, prognostykiem, predyktorem i terminatorem i wszystkim innym. Torami, to wygrywa tyle Kang, ile jest łapek w górę pod tym odcinkiem. Zachęcamy, klikajcie łapki w górę. Podzielone przez 10, czyli 10% łapek w górę wypłacamy w Kangach, ale uwaga, nie można pomylić się o więcej niż $25, tylko takie odpowiedzi bierzemy w górę, chyba że
No właśnie, chyba że umieścicie 2 komentarze pod tym odcinkiem. Jeden właśnie komentarz z prognozowaną ceną, a drugi komentarz, który będzie miał więcej niż 8 słów, Tak. 7-8 słów. Nie musi dotyczyć tematu naszej tutaj dyskusji. Może dotyczyć, nie wiem, prognozy pogody, czy czegokolwiek innego. Chociaż fajnie jakby dotyczył tematyki, ale nie musi. I w tym momencie, jeżeli umieszczacie 2 komentarze, to ta tolerancja z $25 rośnie do 100. To znaczy, jeżeli będziecie najbliżej, ale będziecie mieli błąd większy niż $25, no to co? No to właśnie się mieścicie w tej stówce, tylko potrzebujemy tych 2 komentarzy. I uwaga, jeszcze można dostać 20 kandydatów. A tak, jeżeli wygrasz i pokażesz nam, że udostępniłeś ten materiał gdzieś na swoich social mediach, no to dorzucamy jeszcze 20 kank. Proszę, zróbcie to bez względu na to, czy wygrywacie, czy nie. Wszak walczymy wszyscy razem tutaj o lepszy świat. Prosimy o udostępnienia. 105, no dobrze. Dominik, liczę, że jednak pomyliłeś się i to za mało po prostu dałeś, ale zobaczymy. No i nagroda. Mamy jaka jest zwycięzcę? nagroda? Nagroda wynosiłaby 77 kank, czyli bardzo dużo, ale nie mamy zwycięzcy. Cena bitcoina z rana z Kangi to $94,207,59, tak? Także no nie trafił się, nie mogę powiedzieć szczęśliwca, bo to by mogło sugerować, że tutaj nie wykorzystujemy. No nikt nie okazał się na tyle przewidujący, żeby uwzględnić to, co się wydarzyło. Te spadki były faktycznie dosyć dla jednych zaskakujących. Dla mnie również zaskakujące, ale jak tylko się wydarzyły, to sam stwierdziłem, nie, no przecież oczywiście to było oczywiste, wiadome, czekaliśmy na to. No tak, ale tutaj widzę, już są optymiści, bardzo się cieszę. Jasmin 110, tutaj Mariusz 109,5. No słuchajcie, bardzo szybko potraficie przeprowadzać te analizy. Pamiętajcie, postów nie edytujemy. A nagroda, która była 77 kank, przechodzi na następną i to może być dobry początek roku dla kogoś. Tak jest. Albo dobre podsumowanie, no bo to będzie w dniu sylwestrowym, będzie kolejny kwadrans z Kangą. Łukasz, chyba dobry moment na życzenia. Tak. Ja ostatnio słyszałem wspaniałe życzenia i muszę ci powiedzieć, że chcę się nimi podzielić. Bardzo proszę. Bo bardzo mi się spodobały. Otóż życzę każdemu z was, żeby więcej mógł niż chciał i więcej chciał niż musiał. Pomyślcie o tym, to według mnie są dobre życzenia. Chciałbym, żeby każdemu z was one się spełniły. A ja tradycyjnie muszę powiedzieć, że takie życzenia, które wyrażają w pełni mój światopogląd i duchowy, i materialny, i każdy inny, to są życzenia, które powiedział Gerard z Rivii. Życzę, Łukasz, tobie i wszystkim naszym oglądaczom, żebyśmy się nie zesrali, kiedy śmierć zajrzy nam w oczy. I właśnie tego wam życzę. No i co? Widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Czy coś jeszcze, Łukasz, chciałbyś dodać? Czy chciałbyś coś sprostować? Nie wiem. Podeszliśmy dosyć żartobliwie. Ja jednak dorzucę tak bardziej tradycyjnie. Święta to jest czas taki, w którym w Polsce spotykamy się wszyscy rodzinnie i życzę, żeby każdy z nas mógł tak spędzić spokojnie święta, nie zapominając przy okazji, jakie to święta są i no tak, ja właściwie chciałem, dokładnie to samo myślałem. Nie zapominamy, czego te święta dotyczą, dlatego nie obawiamy się śmierci. Koniec. Bez okrzyków wojennych może w tym odcinku. Tak. Także dzięki, Łukasz, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Sławku, i życzymy wam spokojnych świąt. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.